Dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie moi mili, moi ulubieni. Jestem Monika. Postanowiłam stworzyć ten kanał, aby rozmawiać o zwierzętach, o ich hodowli i chowie oraz o światopoglądzie wokół tematu z tym związanym. Opowiem Wam najpierw trochę o mnie. Jestem studentką. Niedawno skończyłam studia inżynierskie z zootechniki na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Teraz obecnie studiuję 2 kierunki jednocześnie, a jest to bioinżynieria zwierząt i biotechnologia rozrodu zwierząt na tym samym uniwersytecie. A więc tak, lubię koty. Mam teraz 16-letnią kotkę brytyjską, którą uwielbiam. Uwielbiam też jej fochy, patrzenie z wyższością i pogardą na wszystko. Mam też kilka kurek ozdobnych rasy chińska kura jedwabista. Chciałabym je bardziej profesjonalnie hodować, ale na razie mam małe zaplecze i skromne cele. Są to kurki spokojne, łatwo się oswajają, lubią towarzystwo człowieka, ale są wrażliwe na choroby pasożytnicze, więc trzeba co jakiś czas robić im badania na pasożyty. Są bardzo słodkie i bardzo kochane. Mam też 2 kurki czubatki. Trzymam je ze względu na estetyczny walor, podobają mi się wizualnie. Są raczej bardziej niezależne od człowieka. Trzymam z nimi koguta mieszańca właśnie z chińską kurą jedwabistą, co widać po strukturze jego upierzenia. Niestety on trzyma się raczej na uboczu, jeśli chodzi o interakcję człowiek-zwierzę. Miałam kiedyś modliszki różnych gatunków. Można powiedzieć, że jestem nawet doświadczona, jeśli chodzi o modliszki, bo hodowałam liściogłówki, ruchome brona kibri. Kibri udało mi się skutecznie połączyć samca z samicą, ale z powodu, że nie zabezpieczyłam zapasu karmówki, czyli owadów karmowych, samica po stosunku pożarła mi samca. No, niestety. Niestety nie doczekałam się też po nich młodych z powodu zaczepowania się samicy. Modliszki liściogłowe trzymałam razem. Są według mnie najłatwiejszym gatunkiem dla początkujących. Mają ładne ubarwienie, są towarzyskie. Ciekawie obserwuje się interakcje między nimi, bo komunikują się właśnie między sobą tańczeniem. Niestety sama nie dochowałam się ich od zera. Nie odchowałam ich od zera, bo przeoczyłam ootekę, którą złożyły. I pewnie była zapłodniona. I gdyby nie to, że trzymałam ją w zimnym pokoju, pewnie bez mojej pomocy mogłyby się wylęgnąć młode modliszki. Poza zwierzętami lubię oglądać seriale koreańskie, analizować ich wątki, dramy, ich zamiary. Podoba mi się w nich to, że nie ma w nich cringe'owych momentów, nie aż tak dużo jak w seriach amerykańskich czy polskich. Bardzo polecam obejrzeć na przykład Chwała, Oddział Ratunkowy, Dr. Cha, Królowa Łez. Jest naprawdę niesamowita. Oraz pierwszy sezon Potwór z Gyeongseongu. Lubię też grać w różne gry, na przykład z karcianych chyba nigdy nie odmówię partyjki Remika, Macao czy Uno. Lubię grać ze swoją rodziną w różne gry, na przykład Ekosystem. Niedawno odkryłam grę Ryci Mahjong. Jest to gra strategiczna, zmusza do myślenia, jest dynamiczna i pełna zwrotów akcji. Poznaliście mnie już troszkę. A więc teraz przybliżę Wam moje cele. Planuję zrobić kilka serii vlogów poświęconych zwierzętom, między innymi o vlogach z wizyt w schronisku, wywiady z wolontariuszami, odwiedziny u hodowców zwierząt, pytania do weterynarza, fakty i fejki o zwierzętach. Będę albo potwierdzać, albo dementować różnego rodzaju przykłady. Zwierzęta w literaturze i mitologii. Będę omawiać, jaką funkcję i rolę spełniły zwierzęta w kulturze człowieka. Cykl Jak zostać specjalistą. To będzie poradniki dla osób zainteresowanych pracą ze zwierzętami. Zwierzęta w sztuce. Będę analizować, jak przedstawiano zwierzęta w różnych okresach historii. Oraz cykl według mnie chyba będzie najciekawszy, między innymi Wasze pytania, moi eksperci. Będzie formatem wywiadu z ekspertami na różne pytania. Bardzo często pewnie będą też pytania od Was. Postanowiłam stworzyć ten kanał z powodu braku takich kanałów na YouTubie, a uważam, że taki format jest potrzebny. Tak jak są różne kanały popularyzujące naukę, na przykład Naukowy Bełkot czy Doktor z TikToka,
którzy promują wiedzę z różnych dziedzin, na przykład z chemii czy z fizyki. Tak, ja będę promować wiedzę z biologii, z zoologii i nauk pokrewnych, aby zwiększyć świadomość społeczeństwa, aby rozmawiać na różne tematy, w tym na tematy kontrowersyjne. Będę rozmawiać z obu stron barykad tych tematów. Czy uważam siebie za osobę kompetentną, aby rozmawiać i promować takie tematy? Z jednej strony tak, mam już pełną wiedzę z zoologii, z anatomii. Na studiach staram się poszerzać swoją wiedzę. Jestem też drobnym hodowcą, więc mam już pełną wiedzę o zwierzętach. Staram się jak najlepiej zapewnić moim zwierzętom dobrostan, uczę się też na swoich błędach. Ale z drugiej strony jest też na pewno dużo rzeczy, których nie jestem świadoma, więc będę razem z Wami poszerzać swoją wiedzę. Również pewnie na minus jest to, że jestem właśnie po studiach i to, co jest dla mnie oczywiste, nie musi być dla Państwa oczywiste, a nie mogę mieć z tego, mogę nie mieć z tego świadomości. I to pewnie będzie rodziło różnego rodzaju niedomówienia i niedoprecyzowania. Mam nadzieję, że będzie tego jak najmniej i będą jak najszybciej rozwiązywane. I obie strony tego konfliktu będą z kulturą wymieniać swoje uwagi. Czy liczę na duże zasięgi? Nie, raczej nie. Będę zajmowała się niszową tematyką, pewnie dotrę do niewielu osób i pewnie jeszcze mniej będzie tym tematem zainteresowanych. Jak już wspomniałam wcześniej, jestem tutaj, aby popularyzować wiedzę i aby rozmawiać. Najbliższym tematem, jaki będę się zajmować, będzie kontrowersyjny ubij karpi, który został przeprowadzony właśnie na mojej uczelni. Czy będę bezstronna? Tak, ponieważ jestem tutaj dla prawdy. Jeśli mój uniwersytet zrobił coś źle, powinien posypać głowę popiołem i przeprosić i upewnić się, że takie i podobne sytuacje się już nie powtórzą. No chyba, że podczas rozmów okaże się, że zrobili wszystko prawidłowo. Więc moja uczelnia będzie miała okazję oczyścić swoje imię. Mam nadzieję, że czekacie na kolejny mój podcast. Na razie Was żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia.